Marcin Dymiter, jestem muzykiem i zajmuję się również nagraniami terenowymi, z angielskiego nazywanymi field recordingiem. Moje narzędzia związane z realizacją nagrań terenowych to przede wszystkim jest rekorder, mikrofony oraz słuchawki. Więc moment, kiedy przechodzę w pewnym sensie ze stanu słuchania analogowego do stanu słuchania za pomocą słuchawek i mikrofonów, jest bardzo często fascynujący, czasami frustrujący. Jakby wychodzi na plan pierwszy wtedy to, że ludzkie ucho ma niesamowitą zdolność do przystosowywania się w różnych środowiskach, a więc szereg dźwięków, cały aspekt hałasu, który nas otacza, przestaje być czytelny, a mikrofon nieposiadający układu nerwowego rejestruje wszystko w sposób bardzo precyzyjny. I miejsca, które w naszym przekonaniu ludzkim są miejscami wytchnienia, ciszy, oazą spokoju, często są po prostu pełne noizu, hałasu, zanieczyszczeń akustycznych. Wydaje mi się, że niesamowicie istotnym elementem jest słuchanie bez mikrofonów, czyli nazwijmy to spacerem dźwiękowym. Próba zapoznania się jednak z otoczeniem, zrozumienia danego obszaru, akustyki, tego co się dzieje, jaki jest rodzaj roślinności, co to jest za podłoże, co się w ogóle kryje w danej przestrzeni w sferze dźwięków. I to wymaga rzeczywiście takiego nasłuchiwania, skoncentrowania się na dźwiękach, aby później wrócić i często już nie słyszeć tych dźwięków, kiedy się słyszało w czasie spaceru, ale też taka świadomość, że nie zdążymy nagrać wszystkiego, albo że pewne dźwięki uciekają, to jest też bardzo ciekawy moment doświadczania egzystencji, bo dźwięk istnieje teraz. Stąd ciekawym procesem jest to, żeby wracać do pewnych miejsc i na przykład nagrywać to z perspektywy czasu. Albo w różnych porach dnia, albo w różnych porach roku, albo po wielu latach. Rozpoznanie terenu, a dokładnie sfery dźwiękowej wymaga czasu i mogę powiedzieć o tym z perspektywy 2 dni, bo tyle przebywam na razie tutaj. Zdążyłem zapoznać się z audiosferą poranka, środka dnia, południa, popołudnia, wieczoru oraz nocy. I oprócz tego, że możemy tutaj spotkać bardzo aktywne kolonie ptasie, szczególnie nad ranem, i czasami szelest drzew, które nas otaczają, i wiatr, to tak naprawdę jesteśmy otoczeni znakami współczesności. Mam na myśli tutaj znaki dźwiękowe. Od prostych urządzeń ogrodowych przez nieustanny praktycznie ruch samochodowy. Kultura silników spalinowych nie daje się łatwo wygumkować. Audiosfera jest czymś, co przenika przez człowieka w sposób totalny i bardzo trudno jest wypoziomować, zbalansować ten krajobraz. Można powiedzieć też, że nagrania terenowe to jest właśnie taka analiza wszystkich paradoksalnie niedostatków badanego terenu. Szukania balansu, o który coraz trudniej we współczesności. Nagranie terenowe jest bardzo ważnym składnikiem poznawania otoczenia, przestrzeni, ale też pewnych zmian w sferze kultury i w sferze społeczeństwa również. To jest kwestia zapisu języka, który też ulega pewnym przemianom. Czy to, że pewne gatunki zwierząt, które jeszcze dzisiaj obserwujemy, za 10 lat być może zamilkną. A więc budowanie pewnej historii z nadzieją na to, że słuchanie otwiera też taką możliwość, żeby pewne procesy spowolnić, albo je przemyśleć, albo przystopować. Mam tu na myśli przede wszystkim
degradację środowiska, mam tu na myśli wzrost hałasu w otoczeniach ludzkich, brak refleksji nad tym, że cały habitat, w którym jesteśmy, przebywamy, jest oparty na brzmieniu. Jakby nasze ciało jest nastawione na to, że odbiera wibracje. Wibracje, które są począwszy od ziemi, od drgania, od nadmiernego ruchu samochodów, przenika to wszystko przez nasz organizm. I właściwie to jest taki start do myślenia, co można zrobić, żeby na przykład tych dźwięków, które nie są korzystne na co dzień, żeby je zminimalizować w codziennym życiu. Na ile to jest w ogóle, czy to jest temat, myślę, że to jest temat XXI wieku, jeden z ważniejszych tematów.